Cześć, dzisiaj mam do pokazania jeden z najbardziej wypasionych AI boxów do auta. Jest to Linky Fan GT6 Pro, bezprzewodowy adapter CarPlay Android Auto z wejściem i wyjściem wideo HDMI w jakości 4K i możliwością włożenia własnej karty SIM. No i w ten sposób możemy się uniezależnić od udostępniania internetu przez telefon. Mało tego, możemy w ogóle nie sparować telefonu, teoretycznie, z tym urządzeniem, ponieważ pracuje nie tylko w trybie CarPlay, ale też w trybie tabletu z Androidem 13, gdzie możemy dowolnie instalować najróżniejsze własne aplikacje, a GT6 Pro działa całkiem sprawnie, bo jest wyposażony w 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 6125 i posiada 4 GB RAMu oraz 64 GB ROM lub tak jak moja wersja 8 GB RAM i 128 ROM. Ma również wbudowany własny GPS. Urządzenie wymaga obecności w samochodzie gniazda USB z obsługą Android Auto Apple CarPlay, ale służy ono głównie do udostępniania wyświetlacza dotykowego samochodu, głośników i sterowania z kierownicy. Dodatkowo można nim sterować specjalnym pilotem, który nie jest w wyposażeniu standardowym. Linky Fan GT6 Pro można kupić po obniżonej cenie z linku, który jest w opisie pod filmem. A teraz po kolei. Co znajduje się w opakowaniu? Ostatnio do kompletu dołączana jest karta microSD z adapterem i na tą kartę możemy sobie nagrać ulubione filmy i własną muzykę i odtwarzać to bezpośrednio z tego urządzenia, nie z telefonu. Mamy oczywiście instrukcję obsługi, tutaj jest akurat po angielsku chyba i po chińsku i tyle. Kable, to jest kabel taki dodatkowy, jeżeli nasze gniazdo USB w samochodzie daje trochę za mały prąd, to wtedy można dodatkowo podłączyć sobie tutaj do gniazdka 12V i wtedy będzie to działać prawidłowo. Tutaj jest przejściówka z małego HDMI na duże, kabel USB-C, USB-C i kabel USB-C, USB-A. No i teraz samo urządzenie. Tutaj ma takie podświetlanie RGB. To jest wejście USB-C do gniazda samochodu. Tu jest gniazdo do tego adaptera z kartą microSD, którą pokazywałem wcześniej. Tutaj mamy wejście na kartę SIM, także możemy się uniezależnić od udostępniania internetu przez telefon i włożyć tutaj kartę SIM. A tutaj mamy wejście i wyjście HDMI. Wyjście służy na przykład do przekazywania sygnału na monitory, które mamy na przykład w tylnym rzędzie samochodu i wtedy można film również oglądać z tyłu. Tu jest mikrofon, tu jest wejście HDMI, na przykład można podłączyć konsolę albo dekoder telewizyjny. Tutaj jest radiator, także jest to dosyć dobrze chłodzone, pasywnie co prawda, ale wystarczająco. No i podłączam urządzenie. Za pierwszym razem to trwa trochę dłużej, a potem jeżeli nasze gniazdo USB w samochodzie uaktywnia się przy otwieraniu drzwi, no to będzie już trwało krócej. I tak wygląda główny ekran. Mamy tutaj do wyboru 3 ekrany, z tym, że moim zdaniem ten jest najbardziej taki sensowny, bo jest na nim najwięcej informacji. W ogóle Linky Fan GT6 Pro to jest w zasadzie taki całkiem niezależny tablet, jeżeli ma włożoną kartę SIM, z tą tylko różnicą, że nie posiada własnego ekranu, tak? Musi być podłączony do gniazdem USB, które ma jakby wbudowany CarPlay Android Auto. Nawet nie trzeba podłączać telefonu do niego i on będzie działał. Ten ekran jest podzielony na takie sekcje. Tutaj mamy z lewej strony, no oczywiście informacje o sieci. Tutaj jest szybki dostęp do nawigacji, szybki dostęp do odtwarzacza muzyki, szybki dostęp do wideoplayera. Tutaj mamy wejście, żeby obejrzeć wszystkie aplikacje, jakie są. No to za chwilkę. Jak na przykład w tej chwili jest odtwarzana muzyka, to tutaj widać, co jest odtwarzane. I w momencie, kiedy to nacisnę, to się powiększa po prostu. I teraz tak, tutaj widzimy, że jest w tej chwili transmisja danych, czyli posiada własną kartę SIM. Możemy również udostępnić hotspot pasażerom z tej karty SIM, która jest włożona do urządzenia. Z kolei, jeżeli byśmy nie mieli włożonej karty SIM, tylko byśmy udostępniali internet z telefonu, no to wtedy byłoby tutaj włączone Wi-Fi. Oprócz tego, że tu co chwilę pojawia się pogoda, godzina, tak, dzień i tak dalej, to mamy tutaj dostęp do CarPlaya Android Auto, czyli takiego zwyczajnego, ale bezprzewodowego Android Auto. O tym potem, a z kolei z tej strony
Ustawiamy sobie 6 najczęściej używanych przez nas aplikacji. A tu jest wyjście do oryginalnego wyświetlacza samochodu. Tu jest jeszcze taki przełącznik, można to troszeczkę jeszcze zmienić organizację, wciskając to. Tu mamy na przykład nawigację, tą właśnie Google Maps. W tym momencie tu się nam pojawił kompas, a odtwarzacz przeskoczył na tą stronę. Przesuwając w lewo mamy jeszcze różne ustawienia, settings i tutaj są właśnie ustawienia, urządzenia. Ja tego nie będę wszystkiego omawiał, bo tego jest bardzo dużo, z tym, że wejście do System Settings jest przez kod 0789 i wtedy mamy tutaj takie rzeczy różne do ustawienia. Ja co tu zmieniłem? Warto jest zmienić, żeby urządzenie używało oryginalny mikrofon z samochodu. Wtedy to wszystko działa dobrze. Asystent Google ładnie to odczytuje. Teraz tutaj cofnę. No teraz właśnie taki minus tego urządzenia. Nie ma tutaj języka polskiego. Z tego co wiem, no może się pojawić w jakiejś tam aktualizacji, ale póki co nie ma. Także cały interfejs jest po angielsku, no znaczy, no chyba, że zmienimy na jakiś inny język. Po aktualizacji asystenta Google również zaczął rozpoznawać polską mowę, także można mu zadawać pytania po polsku i po angielsku. Android Settings i tutaj mamy właśnie ustawienia sieci, no może włączę to. Widać, że jest włożona karta SIM, Light Mobile do dzwonienia i tak dalej. Hotspot jest włączony, czyli pasażerowie mogą w tym momencie też używać internetu z tego urządzenia. Tutaj trzeba sparować telefon, jeżeli chcemy używać Android Auto i Apple CarPlay. To jest proste, ja nie będę tego pokazywał, bo parowanie Bluetooth to każdy wie, jak się robi. No i tak przy okazji wychodzi się zawsze taką ruchomą kulką. Ją można sobie też przestawiać w inne miejsce ekranu, żeby nie przeszkadzała. Jeżeli naciśniemy, to tutaj wracamy jakby do jednej strony wcześniej, to wracamy do głównej strony. Tutaj możemy zadać jakieś pytanie albo polecenie asystentowi Google, a tutaj możemy podzielić ekran na 1/3 pół lub 2/3. A tak właśnie wygląda podział ekranu na pół lub właśnie na 1/3, na 2/3. Ale nie każdą aplikację da się w ten sposób wyświetlić. I teraz może wyjdziemy z tego z powrotem. Ta nawigacja Google Map jest taka jak w tablecie, nie jest taka jak w Android Auto czy Apple CarPlay, taka uproszczona. Minus taki no dla nas Polaków to, że prowadzi po angielsku. Każe skręcić tam w prawo czy w lewo, to wszystko mówi po angielsku. Chodzi to dosyć szybko. Na pewno szybciej niż w trybie Android Auto, bo tam jednak musi to iść z telefonu bezprzewodowo i tam jest wolniej. Teraz odtwarzacz audio, proszę bardzo. Chodzi oczywiście, musi. Teraz mamy dostęp równie dobrze tutaj. Tutaj są wszystkie aplikacje, jakie są wbudowane i wgrane przez użytkownika. Ja tu dograłem na przykład ABRP i Watchdog Lite, a wbudowane tutaj jest większość. Co tu mamy? Tu mamy, możemy zmienić tapetę z tyłu. W tej chwili jest taka śnieżna. Chrome to możemy normalnie sobie wyszukiwać cokolwiek w internecie. To wszystko działa. Tu mamy Disney Plus wejście. HDMI. Można podłączyć tutaj jakąś konsolę albo dekoder telewizyjny. No ja akurat nie mam jednego ani drugiego. Tu Facebook, tak, mapy to te same co tam. Music Player też ten sam co tam. Netflix to potem. Ustawienia, jakieś Spotify. Tu możemy właśnie zmieniać ten główny ekran. To jest jedna propozycja, to jest druga propozycja, a w tej chwili mamy tą. Tu też od razu widać, jak wygląda to w dzień i jak wygląda w nocy. Video player to ten sam co tutaj. Tu jest jeszcze jakiś jeden odtwarzacz. Tutaj ja wgrałem Janosika. No i YouTube. I to mniej więcej tyle. A teraz odtwarzacz wideo. Proszę bardzo, działa. Teraz mamy tutaj też dostęp do tego odtwarzacza wideo. Możemy i tak zrobić. Teraz może wejdziemy sobie do YouTube'a. Może ja tutaj znajdę coś z mojej strony. O, proszę bardzo. Ostatni film Tesla
prezentacja. Jest jedna wada, taka, że się jednak obraz trochę rozchodzi z dźwiękiem, ale obraz jest fajny, można go wysłać również wyjściem HDMI out na przykład monitory w zagłówkach, jeżeli takie posiadamy. Netflix, proszę bardzo. Oczywiście trzeba mieć swoje konto. Nie wiem, co tu puścić, może pierwsze z brzegu. Braku i brzmi to staroświecka. Także obraz jest niezły. No oczywiście zależy od wyświetlacza w samochodzie przede wszystkim. W każdym razie odtwarza filmy 4K. Teraz Chrome, no to oczywiście, żeby można było sobie coś tam wyszukać w internecie. A mapy to są te same co tutaj. To tak tymczasowo zrobiłem te ikonki. No i zostało jeszcze pokazanie, jak działa Android Auto. Także włączam sobie tutaj i mam to, co w każdym Android Auto, przewodowym czy bezprzewodowym, to samo. Tu jest muzyka, tak. Gra to dobrze. Proszę bardzo. Oczywiście, tak jak mówiłem, to chodzi dużo wolniej w tym trybie Android Auto niż w tamtym trybie, że tak powiem, tabletu. No mamy to wszystko, co mamy w Android Auto. Ja mam tu wgrany jakiś odtwarzacz muzyki, tu jest Spotify. Proszę bardzo. Te co zwykle aplikacje. Mam tu Card Scanner, mam dodatkowo wgrany, jest Spotify, WhatsApp, także powiadomienia, Janosik, także tu nie ma nic nowego. Tak jak każdy Android Auto, tak to działa. Asystent Google poprzez przycisk na kierownicy działa tylko w trybie Android Auto i Apple CarPlay. W trybie tabletu musimy to robić przyciskiem. Jeżeli chcemy dać nawigacji adres i powiedzieć to po polsku, to nie możemy tego zrobić w nawigacji. Tam możemy mówić tylko po angielsku póki co, ale powiedzmy tutaj wciskając to możemy powiedzieć: prowadź do Olivia Business Center. W porządku, Olivia Business Center. No i prowadzi. Nie mam żadnej konsoli, też spróbuję podłączyć taki zwykły laptop do tego wejścia in. Oczywiście normalnie jest to bez sensu, bo po co podłączać większy wyświetlacz do mniejszego, ale chciałem tylko pokazać, że to działa. O, proszę bardzo. W celu sprawdzenia wyjścia HDMI podłączam urządzenie do telewizora. No i ładnie widać wszystko. Nie ma w tym momencie możliwości sterowania tym urządzeniem, chyba żeby się miało ten pilot, o którym na początku wspomniałem, akcesoryjny. W każdym razie sygnał jest. Co z takich wad, które zauważyłem? No na przykład, że WhatsApp co prawda możemy sobie zainstalować, ale jeżeli normalnie jesteśmy w trybie takiej normalnej pracy, to tutaj nie będą przychodziły powiadomienia z WhatsAppa, ani nie będzie można odpowiadać na nie. No przynajmniej nic o tym nie wiem. A w trybie Android Auto, no to oczywiście wiemy wszyscy, że to działa. Drugą taką wadą, którą zauważyłem, to jest, jeżeli powiedzmy włączymy sobie muzykę. Tak, muzyka sobie leci, całkiem ładnie gra. I teraz, jeżeli chcemy wejść w nawigację, przynajmniej tą tutaj na aplikacji, na tablecie, no to nawet jeżeli mamy wyłączony dźwięk, to nawet w momencie ustawienia jakiegoś tam adresu i prowadzenia nawigacji, dźwięk się zmienia na taki tranzystorowy. O, tak jak ze starego radia tranzystorowego. I tego niestety nie da się wyeliminować, nawet jeżeli jest tutaj wyciszone do zera. Dopiero wychodząc z nawigacji, dźwięk wraca do normalnego trybu. To jest taka wada, nie wiem czy tylko w tym modelu samochodu, czy to jest po prostu do poprawki. Szczerze mówiąc, od dawna szukałem tego typu urządzenia z własną kartą SIM, z możliwością oglądania filmów i na przykład zainstalowania Card Scannera. Jeżeli ktoś ma zamiar wymienić swój oryginalny wyświetlacz w samochodzie, żeby mieć Android po prostu na wyświetlaczu i waha się, ponieważ szkoda mu tego oryginalnego wyświetlacza, nie wie czy sobie potem poradzi z obsługą na kierownicy, no to jest chyba jakaś alternatywa właśnie kupienie takiego adaptera. Polecam Linky Fan GT6 Pro.
link z obniżoną ceną w opisie pod filmem. Cena regularna $238, a przy obniżce z mojego linku to wychodzi mniej więcej $202. Prawdopodobnie tylko do końca listopada sprzedawany jest darmową dodatkową kartą microSD. I to tyle na dzisiaj. Cześć!